Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy rynkowi grozi wyciskanie krótkich pozycji? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ale na samym wstępie przypominam, że wykresy, które będą używane w tym materiale, pochodzą z dwóch źródeł. Z platformy Xstation i z terminalu Bloomberga. Czy rynkowi grozi wyciskanie krótkich pozycji? To jest temat, na którym należy się pochylić ze względu na to, że wydarzenia ostatnich godzin, pomimo tego, że nie ma dzisiaj ważnych danych, jakichkolwiek ciekawych publikacji makroekonomicznych, jednak przynosi zmiany, na które należy moim zdaniem zwrócić uwagę i dzieje się to przede wszystkim na euro-dolarze. Ze względu na to, że euro-dolar w ostatnich godzinach wyszedł i to bardzo dynamicznie nad poziom 1,01, co oznacza, że na wykresie krótkoterminowym, który teraz widać w tle, mamy kilkutygodniową formację odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową. Formację podwójne dno, linia szyi jest dokładnie na poziomie 1,01 i rynek naprawdę sygnalizuje, że chce wyciskać krótkie pozycje. Wyciskanie krótkich pozycji na euro-dolarze oznacza wyciskanie długich pozycji w dolarze. Należy o tym pamiętać. I kiedy rynek dostaje informacje sygnalizujące możliwość deeskalacji, ponieważ prowadzona kontrofensywa ukraińska jest tak interesująca, że tutaj rynek na całym świecie wierzy w to, że może wkrótce dojść do zakończenia nawet konfliktu zbrojnego i myślę, że część inwestorów nawet się pod to pozycjonuje, bez względu na to, czy tak będzie, czy nie będzie, ale optymizm widać i presja na ryzyko także jest widoczna. I gdyby założyć, że w ostatnich miesiącach od rozpoczęcia wojny na Ukrainie amerykański dolar był także kupowany z powodu tego, że ryzyko geopolityczne na całym świecie rosło i kapitał z całego świata potrzebował bezpiecznej przystani, a taką bezpieczną przystanią był amerykański dolar i cały czas jest, to w sytuacji, kiedy rośnie prawdopodobieństwo tego, że dojdzie wkrótce do jakiegoś wydarzenia, które zmieni sytuację na froncie, zwiększy prawdopodobieństwo tego, że dojdzie do pokoju, porozumienia, zawieszenia broni, bądź też strona atakująca nie będzie już tak bardzo agresywna, no to w takiej sytuacji rynek uznaje, że warto i jest czas kupowania ryzyka. I moim zdaniem, widać to także na podstawie zachowania różnych innych klas aktywów, część inwestorów w to wierzy i otwierane są pod to pozycje, a zachowanie euro-dolara, czyli przede wszystkim amerykańskiego dolara, jest tego najlepszym dowodem. A gdy zobaczymy znacząco szerszą perspektywę, czyli wykres długoterminowy, to należy pamiętać o tym, że odbicie, które teraz ma miejsce, czyli odbicie od parytetu, jest także odbiciem od dolnego ograniczenia kilkuletniego kanału spadkowego, a to daje potencjał naprawdę pod większy impuls wzrostowy niż tylko chwilowe, figurowe, dwufigurowe, trzyfigurowe odbicie. Czy tak będzie, zobaczymy. Należy pamiętać, że w przyszłym tygodniu mamy Fed. To jest potężne, arcyciekawe wydarzenie. Ciekawe, czy rynek się będzie pod to jakoś pozycjonował, będzie się nastawiał na to, że to wydarzenie może wpłynąć jakoś na rynek. Teoretycznie tak powinno. Powinien chłodzić wskaźniki, powinien tutaj wyczekiwać. Natomiast to, co się teraz dzieje, daje podstawę ku temu, żeby wieścić, że takie wyciskanie krótkich pozycji może mieć miejsce. Wyciskanie krótkich pozycji, czyli tak zwany short squeeze, to jest sytuacja, w której dochodzi do gwałtownego odwrócenia wcześniejszej tendencji i ci wszyscy krótkoterminowi spekulanci, którzy działają na bardzo dużym lewarze, muszą w panice pokrywać swoje pozycje i w takiej sytuacji są stroną dodatkowo napędzającą tendencję wzrostową w tym wypadku, więc dlatego mówi się o tym, że short squeeze może być bardzo dynamiczny i myślę, że to, co obserwowaliśmy dzisiaj po godzinie 8-9 czasu europejskiego, było właśnie takim sygnałem, że znacząca część inwestorów, tych najbardziej spanikowanych, zaczęło w panice zamykać swoje krótkie pozycje. Stąd taki bardzo dynamiczny impuls, który doprowadził nas nawet do poziomu 1,02. Co dalej? Zobaczymy. Natomiast skalę gry na dalsze spadki, czyli gry na amerykańskiego dolara, najlepiej widać na rynku opcyjnym, na rynku instrumentów pochodnych. W tym wypadku widzimy uśmiechy opcyjne na eurodolarze i w tej sytuacji bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego widzimy gigantyczną przewagę tych, którzy spekulują na spadki, czyli kupują opcje put, żeby spekulować na spadki albo zabezpieczać przed potencjalnym dalszym spadkiem euro-dolara, czyli
umocnieniem amerykańskiej waluty, a wykres 3D pokazuje nam jeszcze bardziej namacalnie, jak kształtują się teraz te uśmiechy opcyjne względem czasu wygasania ich delty i oczywiście widzimy jak na dłoni, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego ci, którzy kupują opcje put, jeszcze raz przypominam, opcje na spadki, żeby zarabiać na spadki albo żeby się zabezpieczać przed spadkami, mają zdecydowaną przewagę i to jest coś, co sygnalizuje, że potencjalne odwracanie tych strategii może doprowadzić do dynamicznego wyciskania krótkich pozycji, czyli dynamicznego ruchu wzrostowego na euro-dolarze, jeżeli oczywiście warunki będą ku temu sprzyjające i jeżeli potwierdzi się, że to, co się teraz dzieje na wojnie na Ukrainie, czyli kontrofensywa ukraińska, jest interpretowana przez rynek jako zwiastun bądź też zwiększenie prawdopodobieństwa doprowadzenia do takiego rozwiązania tej sytuacji, która będzie korzystna dla Ukrainy, która doprowadzi raczej prędzej niż później do zawieszenia broni, do pokoju i będzie to korzystne dla rynków, zwłaszcza dla rynków ryzyka. Czy tak będzie? Będziemy to oczywiście testować w czasie rzeczywistym, ponieważ jeszcze raz przypominam, dla amerykańskiego dolara najważniejsze jest to, co się wydarzy za 1,5 tygodnia, czyli jaka będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych i nie należy tego bagatelizować. Amerykański dolar, zachowanie obligacji i oczywiście jen, to oznacza, że należy bacznie obserwować zachowanie dolar do jena. Para jest teraz także pod względem atrakcyjności niezwykle ciekawa. Zmienność jest bardzo duża, powiązania międzyrynkowe są także bardzo istotne i widzimy, jak zadziałała najszybsza linia trendu spadkowego i że jesteśmy coraz bliżej takiej przestrzeni, która jest coraz węższa, ponieważ od dołu zbliża się najszybsza linia trendu wzrostowego i rynek wkrótce będzie musiał wybrać któryś kierunek i ten kierunek powinien nam zwiastować, co się będzie dalej działo na tej parze i jeżeli oczywiście doszłoby do wyciskania krótkich pozycji, połączone by to było z zmniejszeniem oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych, to oczywiście para dolar do jena oraz oczywiście wszystkie inne pary związane z jenem będą miały potencjał do wygenerowania mocnych impulsów spadkowych, czyli mocnej, nawet dynamicznej fali spadkowej. I jeżeli jesteśmy na jenie, to warto oczywiście patrzeć na obligacje. Powrót poniżej poziomu 3,30% na amerykańskich dziesiątkach to jest sygnał, że coś tu się rzeczywiście dzieje pozytywnego dla ryzyka. Niemieckie obligacje na poziomie 1,65 także sygnalizują, że nie ma presji dalej na wyprzedawanie niemieckich papierów i to może być dobra informacja dla ryzyka przed dzisiejszą sesją na Wall Street. Ale zanim dojdziemy do indeksów giełdowych, teraz moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na polskich krajowych aktywach, ponieważ od miesięcy mówię Państwu, że teraz to, co się dzieje na rynku złotego w 80-90% wynika właśnie z tego, co się dzieje na euro-dolarze, na amerykańskiej walucie, a nie z czynników lokalnych, podwyżek stóp procentowych, tego, że prezes Glapiński coś powiedział albo nie, sytuacji gospodarczej. To nie ma praktycznie większego znaczenia dla sytuacji na rynku złotego. Najważniejszy jest trend na euro-dolarze. I jeżeli dojdzie rzeczywiście do wyciskania krótkich pozycji, że spełni się to ryzyko wyciskania krótkich pozycji, czyli short squeeze'u i euro-dolar dynamicznie ruszy w górę, to byłaby to wyśmienita okazja do tego, żeby obserwować aprecjację krajowej waluty, czyli umocnienie jej to w skali dynamicznej. I to jest teraz scenariusz bazowy w krótkim terminie. Euro-złoty cały czas balansuje na poziomie 4,70. Dolar złoty już gwałtownie spadł poniżej poziomu 4,70 i jeżeli oczywiście euro-dolar będzie kontynuował tendencję wzrostową, to spodziewajmy się bardzo silnego umocnienia krajowej waluty i zobaczycie, drodzy Państwo, że to właśnie euro-dolar jest głównym czynnikiem, który powoduje siłę albo słabość złotego, nie żadna polska polityka, stopy procentowe, wypowiedzi jakiegoś tam jednego bankiera czy drugiego, to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko i wyłącznie euro-dolar i to, co się dzieje na amerykańskim dolarze w skali globalnej, czyli na euro-dolarze, a nie na dolar złotym. I oczywiście inwestorzy, którzy kupują złotego, będą gdzieś musieli parkować swoje inwestycje i przede wszystkim będą je parkować, już parkują je w polskich obligacjach, ponieważ od samego początku dzisiejszej sesji polskie obligacje, te dziesiątki są mocno kupowane, rentowność gwałtownie spadła poniżej poziomu 6%.
cały ETF na całą polską krzywą dochodowości także rośnie, czyli papiery są kupowane bez względu na termin wygasania obligacji instrumentu dłużnego. No i oczywiście rośnie także warszawska giełda, WIG20 kontynuuje tendencję wzrostową, ma dobrą kolejną sesję i jeżeli dzisiaj na zamknięciu świecy zakończymy nad tą średnią kroczącą, którą widać na wykresie, to zachowanie indeksu WIG20 będzie zachęcało do obserwacji także bardzo dobrych kolejnych dni na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, czyli dalszego wzrostu indeksu nawet nad poziom 1600 punktów. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, że rzeczywiście ofensywa ukraińska, która jest z powodzeniem kontynuowana teraz na północy tego kraju, na północnym wschodzie, ma przełożenie na rynki finansowe, to należy zobaczyć, co się dzieje na spółkach ukraińskich na warszawskiej giełdzie. Tutaj wzrosty są gigantyczne i tych wszystkich spółek, one się bardzo z tego, co się tam dzieje, cieszą i to jest najlepszy dowód na to, że faktycznie rynek przywiązuje teraz do tego wydarzenia na Ukrainie dużą wagę i cieszmy się z tego, ponieważ spadek globalnego ryzyka będzie sprzyjał aprecjacji krajowej waluty, polskich obligacji i warszawskiej giełdy, która jest na historycznie niskich poziomach, jeżeli chodzi o wyceny, czyli jest bardzo, ale to bardzo atrakcyjna długoterminowo. No i teraz, kiedy już wiemy, co się dzieje na polskich aktywach, przejdźmy do świata. Jeszcze raz przypominam, dzisiaj nie ma żadnych ważnych danych. Rynek po prostu pokazuje, jaki jest sentyment. Czyli Bitcoin kontynuuje tendencję wzrostową, jesteśmy nawet nad poziomem 22 000 dolarów. To sprzyja temu, żeby była następna sesja wzrostowa na indeksie S&P. Jeżeli dzisiaj otworzymy się z luką Hossy i ta luka Hossy na wykresie tygodniowym będzie utrzymana, to oczywiście jej znaczenie z każdym kolejnym dniem będzie większe i będzie także zachęcała do tego, żeby europejskie akcje kontynuowały tendencję wzrostową, w tym wypadku indeks DAX. Jeżeli wyjdzie nad poziom 13 500 punktów, to atak na tą półroczną linię trendu spadkowego, na opór 14 000 punktów będzie scenariuszem bazowym i na następnym wykresie widzimy jeszcze, jaki jest powód tego, że europejskie akcje tak dobrze się zachowują w ostatnim czasie. To jest zachowanie ropy naftowej. Jeszcze raz przypominam, ropa naftowa to jest wskaźnik wyprzedzający inflację na całym świecie, więc jeżeli ropa naftowa spada, zmniejszają się oczekiwania inflacyjne, zmniejszają się oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych, to jest korzystne dla akcji i na tym wykresie to widać. I w tym wypadku ropa naftowa, przypominam, jest w skali odwróconej, a indeks giełdowy jest pokazywany normalnie. Jeżeli jesteśmy przy surowcach, to, co się dzieje na obligacjach, że rentowności spadają, cieszy cenę złota. Cena złota ma tendencję wzrostową. Jeżeli dodamy do tego przecenę amerykańskiego dolara plus popyt na ryzyko, to widzimy, że cena złota ma wkrótce sporą szansę na duży, spory wzrost i okolice 1750 mogą być obserwowane nawet do połowy tego tygodnia i bardzo podobnie zachowuje się ropa naftowa. To także popyt na ryzyko jednak widać podczas dzisiejszej sesji, ale ropa naftowa dopiero teraz testuje punktowo tą dwuletnią linię trendu wzrostowego. Powrót na poziom 85 dolarów oddala perspektywę prospadkową ceny ropy naftowej w średnim terminie, natomiast gdyby się okazało, że wracamy nad poziom 90 dolarów, to także średnioterminowe perspektywy znowu będą oddalone i ropa naftowa będzie pokazywała, że w tym rejonie chce budować konsolidację, licząc na ostateczne potwierdzenie tezy, czy mamy do czynienia teraz z dyskontowaniem głębokiej i długiej recesji, czy raczej ta recesja i spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i będzie trwało krótko. Zobaczymy, co wybierze rynek. Pamiętamy, że w tym miesiącu nie tylko mamy decyzje banków centralnych, ale wygasają ważne wrześniowe instrumenty pochodne i od następnych dniach zapowiada się bardzo ciekawa zmienność na różnych klasach aktywów i przygotowanie się pod to, jak rynek może się pozycjonować pod grudniowe kontrakty, instrumenty pochodne. Zobaczymy, czy taka zagrywka będzie miała miejsce. Na razie jest optymistyczny. Wszystko wygląda na to, że pozycjonuje się pod wyniki kontrofensywy Ukrainy w wojnie z Rosją. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy się jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.